Witajcie na kanale Piesologia. Mam na imię Kasia, a to jest Wektor i Haker. Dziś razem z Hakerem pokażę Wam, jak oduczyć szczeniaka gryzienia po rękach. To, że szczeniaki gryzą, jest zupełnie normalne i zupełnie naturalne. To właśnie przez gryzienie psiaki poznają świat. Oprócz tego w momencie, kiedy gryzą, w ich mózgu pojawia się hormon szczęścia, który sprawia, że po prostu lepiej się czują. Podgryzając, przeżuwając różne rzeczy, szczeniak również się uspokaja. W związku z tym w momencie, kiedy jest jakaś sytuacja trudna dla szczeniaka, jakaś sytuacja, z którą nie potrafi sobie do końca poradzić, to właśnie zwykle zaczyna nam podgryzać różne przedmioty. I tak, jeżeli na przykład psiak zostaje sam w domu i zniszczy Wam coś, nie myślcie, że jest to jego zła wola czy jakaś złośliwość, to po prostu emocje, z którymi nie potrafił sobie w inny sposób poradzić. I szczeniaki są tutaj szczególnie narażone na to, że nie potrafią sobie jeszcze z tymi emocjami poradzić, są po prostu za małe. W związku z tym często zdarzają się takie nagłe ataki, można by powiedzieć, że takiego agresywnego, bardzo niekontrolowanego gryzienia i wielu właścicieli nie wie właśnie, jak sobie w takiej sytuacji poradzić. Dodatkowo między 3. a 6., 8. miesiącem życia szczeniaki wymieniają zęby mleczne na zęby stałe. I oczywiście jest to taki dyskomfort dla psa, który czuje w pysku. Coś tam go szczypie, coś go swędzi i najłatwiejszym sposobem poradzenia sobie z tym dyskomfortem jest właśnie podgryzanie, memłanie różnych przedmiotów, ale także naszych rąk. I dzisiaj właśnie chciałam Wam powiedzieć, co zrobić, żeby oduczyć psa gryzienia po rękach, podgryzania nogawek i innych tego typu niepożądanych zachowań. Pierwszą ważną zasadą jest po prostu nienauczenie psa podgryzania rąk. I wydaje się to może banalne, ale bardzo dużo osób bawi się z psami właśnie przy użyciu rąk, ponieważ jest to najprostsze, najbardziej naturalne. Łapiemy psa, on gdzieś tam nas zaczyna lizać, potem podgryzać i zaczynamy się z nim bawić. I w którymś momencie ta zabawa przestaje być dla nas już przyjemna, ponieważ pies zaczyna podgryzać coraz mocniej i mocniej. I tutaj jesteśmy trochę sami sobie winni, ponieważ sami nauczyliśmy psa, że kontakt zębów z naszą skórą jest fajny i że jest to forma zabawy i takiej interakcji z człowiekiem. Ja doradzam, żeby w każdym pokoju mieć przynajmniej jedną zabawkę, którą będzie można szybko wyciągnąć w momencie, kiedy pies się rozbawi, po to, żeby po prostu nie biegać po całym domu, nie szukać, gdzie te zabawki są pochowane, ponieważ takie nasze chaotyczne bieganie może psa sprowokować do podgryzania nóg, kapci, a tego również nie chcemy. Jeżeli szczeniak w zabawie zaczyna Was już podgryzać po rękach, po nogach, spróbujcie przekierować tą jego energię na zabawkę. Jeżeli nadal będzie próbował ugryźć Was, a zabawka zupełnie nie będzie go interesować, możecie wydać z siebie jakiś taki głośny dźwięk przypominający pisk i po prostu zakończyć jakąkolwiek zabawę. W ten sposób będziecie uczyli psiaka, że w zabawie są jakieś zasady i jeżeli pies je po prostu złamie, to zaczynacie go ignorować i po prostu nie ma dalszej zabawy. Ważna jest tutaj inhibicja gryzienia, czyli kontrola siły ugryzienia, której szczeniak powinien nauczyć się od swojej mamy i od swojego rodzeństwa w takim wczesnym szczenięctwie. Psiaki po prostu bawią się w ten sposób, że udają, że ze sobą walczą, gryzą, podgryzają się nawzajem i w momencie, kiedy ta zabawa robi się zbyt agresywna, zbyt taka intensywna, zwykle jeden ze szczeniaków właśnie piszczy, że coś tam go zabolało i w tym momencie wkracza mama, która rozdziela całe towarzystwo i jest po prostu koniec zabawy. I w momencie, kiedy szczeniaki były razem z rodzeństwem odpowiednio długo, zwykle tą inhibicję gryzienia mają już nauczoną, to znaczy wiedzą, jak mocno można podgryzać w zabawie, a kiedy już zabawa się kończy. Jeżeli natomiast Wasz szczeniak został zbyt wcześnie odłączony od matki i od swojego rodzeństwa, albo nie wiecie dokładnie, jaka była jego historia i po prostu być może w ogóle nawet był wychowywany bez matki, bez rodzeństwa, no to wtedy mogą się pojawić właśnie takie problemy, że szczeniak nie potrafi kontrolować tej siły ugryzienia i od razu łapie Was bardzo mocno. I to jest Wasza rola, żebyście nauczyli szczeniaka, jakie są zasady zabawy, co w zabawie wolno, a czego nie wolno robić, no ponieważ niestety nie miał tej możliwości, żeby nauczyło go tego jego rodzeństwo, jego mama, a jeżeli pies we wczesnym szczenięctwie nie nauczy się tej inhibicji gryzienia, to niestety później dorosłego psa nie można już tego nauczyć.
Bardzo przydatnym ćwiczeniem w opanowaniu takich nadmiernych emocji u szczeniaka jest ćwiczenie samokontroli. I ja już w jednym z pierwszych filmików pokazywałam, jak to ćwiczenie powinno wyglądać, natomiast wiem, że dźwięk tam był bardzo kiepsko nagrany i wiele osób narzeka, że nic nie słyszy albo że nie jest w stanie zrozumieć, o co w tym ćwiczeniu chodzi, więc dzisiaj z hakerem pokażemy Wam jeszcze raz, na czym to ćwiczenie polega. A ćwiczenie to powinno wyglądać w ten sposób, że zamykamy sobie kilka smakołyków w dłoni i dajemy taką dłoń ze smakołykami naszemu psu. Naszym zadaniem jest tutaj trzymanie po prostu zamkniętej pięści i przeczekanie wszystkich tych gryzień, podgryzań, drapań i wszystkich tych prób dostania się szczeniaka do smakołyków. Gdy tylko szczeniak na sekundę odwróci uwagę od pięści, spojrzy w bok, przestanie tak intensywnie wciskać nos gdzieś tam między palce, natychmiast otwieramy dłoń. Gdy tylko szczeniak znowu próbuje zjeść smakołyk, natychmiast tą dłoń zamykamy. I tu trzeba wykazać się bardzo dużym refleksem, ponieważ nie chcemy, żeby szczeniak dostał smakołyki, które znajdują się w dłoni. Jeżeli szczeniak powstrzyma się od zjedzenia smakołyków z dłoni choćby na pół sekundy, to od razu drugą ręką wyciągamy smakołyk, może to być bardziej atrakcyjny smakołyk od tego, który mamy zamknięty w pięści i w nagrodę dajemy go szczeniakowi. Z czasem zrozumie on, na czym polega to ćwiczenie, że musi po prostu zrezygnować z tych smakołyków, które są zamknięte w pięści, żeby dostać coś lepszego, coś bardziej atrakcyjnego. I to właśnie powoduje, że uczy się trochę kontrolować swoje emocje, uczy się, że im bardziej chce się dostać do tych smakołyków zamkniętych w pięści, tym bardziej ich po prostu nie dostanie, są one dla niego niedostępne. I uczymy psa takiej rezygnacji właśnie z czegoś, co bardzo chciałby dostać. I jest to bardzo przydatne ćwiczenie w wielu sytuacjach, również w sytuacji, kiedy pies zaczyna nas podgryzać i widzimy, że po prostu przestaje już kontrolować te swoje emocje. Z czasem możemy wymagać od psa, że będzie rezygnował z tych smakołyków, które są na otwartej dłoni przez dłużej niż sekundę. Możemy poczekać 2-3 sekundy i dopiero wtedy go nagrodzić. Jeżeli Wasz szczeniak wpadnie w taki szał gryzienia i rozrabiania, że kompletnie jest poza kontrolą i ani przekierowanie na zabawkę, ani ćwiczenie samokontroli nie zdają tutaj egzaminu, można wyprowadzić takiego psiaka do innego pomieszczenia i dać mu kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na to, żeby się uspokoił. I bardzo ważne jest to, żeby później wprowadzić go znowu do tego pomieszczenia, w którym źle się zachowywał, do tej samej sytuacji i jeżeli rzeczywiście te emocje opadną i jeżeli psiak się uspokoił, wtedy możemy go nagrodzić albo dalej się z nim bawić. Natomiast jeżeli szczeniak dalej będzie szalał, podgryzał i będzie poza kontrolą, powtarzamy tą karę w postaci timeoutu, czyli wyprowadzenia psa do innego pomieszczenia. I powtarzamy ją po prostu do skutku. Czasami jedna taka izolacja wystarczy, czasami trzeba to kilkukrotnie powtórzyć, żeby te emocje psa opadły. Ważne jest przy tym to, żeby nie wynosić psa gdzieś tam na siłę, nie ciągnąć go za obroże, ponieważ wtedy pies może sobie źle skojarzyć naszą dłoń zbliżającą się do obroży, a tego byśmy chcieli uniknąć. W związku z tym, jeżeli wiecie, że Wasz pies wpada w takie niekontrolowane szały, kiedy zaczyna gryźć i jest zupełnie poza kontrolą, lepiej do jego obruszki przyczepić taki kawałek sznureczka, dosłownie 10-15 cm i za ten sznureczek go po prostu wyprowadzić do innego pomieszczenia. Wiem, że niektórzy znaleźli taki sposób na szczeniaki gryzące ręce, że po prostu smarują sobie dłonie masłem i dzięki temu szczeniak zamiast gryźć te dłonie zaczyna je lizać. Według mnie nie jest to do końca dobra metoda, ponieważ nagradzamy psa właśnie za to, że jego pysk ma kontakt z naszą skórą. I może na początku rzeczywiście szczeniak będzie lizał te dłonie, ale w którymś momencie może zacząć je podgryzać, podszczypywać i w tym momencie nagradzamy go w jakiś sposób za to właśnie, że jego zęby mają kontakt z naszą skórą. Dodatkowo wydaje mi się, że chodzenie po domu z takimi wysmarowanymi masłem dłońmi czy nogami, bo szczeniaki też potrafią podgryzać buty, nogawki itd., no nie jest to do końca praktyczne. Więc myślę, że te metody, które podałam Wam wcześniej, sprawdzą się dużo lepiej.
Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli, jak nauczyć Waszego szczeniaka, aby nie gryzł Waszych rąk. Jeżeli ten odcinek był dla Was przydatny, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie na bloga Piesologii. Do zobaczenia!